Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy rosół. Rosół na gęsinie. Bardzo fajny i zdrowy. Gęsina u nas bardzo rzadko gości na stole, a jest naprawdę pyszna. I będzie to rosół na gęsinie z lanymi kluseczkami. Mówię Wam, pyszny. I od czego zaczynamy? Ja tutaj mam, zaraz pokażę Wam, bo odleję wodę, bo tutaj mam z gęsi wszystkie te kości, które wykrajałam sama. Zaraz Wam pokażę, co tutaj jest w garnku z gęsiny. Oczywiście korpus, cały taki korpus. Jest szyja z gęsi. Jest drugi korpus, duże, wielkie, całe skrzydło i z nóżek takie końcówki, one też fajną nadadzą smaku. Zresztą rosół gotowany właśnie na takich kościach uważam, że jest najlepszy. I teraz tak, dałam tą gęsinę, zalałam wodą i dałam 2-3 łyżeczki soli. Teraz właśnie postało to mniej więcej 2-3 godziny w tej zimnej wodzie z solą. Teraz odlałam. Jeszcze raz w zimnej wodzie troszeczkę przepłuczę. O, wtedy mięsko zrobi nam się, te kości z gęsi zrobią nam się takie jaśniejsze, bardzo fajnie wypłukane właśnie wodą z solą. I będzie nam co jeszcze do tego potrzebne? Troszkę czasu, cierpliwości i tak, pół takiego dość dużego selera, 3-4 ząbki czosnku, 2-3 marchewki. Jeżeli damy za dużo marchewki, będziemy mieli rosół słodki. Mam tyle pora. 2 pietruchy takie nieduże lub 1 dużą. Ja daję papryczkę, 1 taką chili suszoną, 1 cebulę, którą zaraz opalę tak porządnie na gazie. Tutaj mam dwie takie gałązki lubczyka, on jest mrożony, bo to jest mój z działki. Jeżeli ktoś nie lubi, bo nie wszyscy lubią zapach lubczyku. Tutaj mam 2 duże liście laurowe, 6-7 ziarenek jałowca, 7-8 ziarenek ziela angielskiego i kilka ziarenek mam pieprzu. I teraz tak, to tutaj zalewam wodą zimną. Wodą zalałam. I nastawiamy, słuchajcie, na mały gaz, na nieduży gaz i pilnujemy, aż się zagotuje. Jak się zagotuje, będziemy zbierać burzowiny, szumowiny, ale to musimy poczekać. I na razie nic nie dodajemy, dopóki nie zbierzemy tych szumowin. Jak tylko one się pokażą, ja zaraz do Was wrócę. Za ten czas obiorę sobie marchewkę, pietruszkę obiorę. I na gazie po prostu wbijamy widelec i nad gazem opalamy cebulę tak, żeby ona nam się troszkę tak spaliła. O, w ten sposób. Także wracam do Was za chwilę, biorę się za obieranie warzyw. No już nam się zagotowało i te właśnie burzowiny, szumowiny ja zbieram taką łyżką z takim siteczkiem. To jest ścięte białko w normalnej zupie, w takiej innej niż rosół. Nawet nie trzeba tego zbierać, bo by nie było widać, ale rosół musi być przezroczysty, więc po prostu brzydko by to wyglądało. Tak, zebraliśmy wszystko. Wrzucamy teraz
seler, pietruszkę, przekroję trochę na mniejsze. O, tu jak jest taka duża, to fajnie jest sobie wziąć, naciąć tak na krzyż. O. Marchewkę już obraną ja wrzucam w całości, bo później sobie ją pokroję, jak ona się ugotuje. Następną pietruszkę. Por. Nie dajemy na mniejsze kawałeczki, bo por później jakby nam się tak rozwalił, to będziemy mieli takie nitki latające z pora po naszym rosole. Nawet jak nie chce wejść, to zaraz wejdzie. Się troszkę zmiękną zaraz warzywa, także lubczyk. O. Tak. Ja daję 3 porządne ząbki czosnku, ale to możecie albo pominąć, albo dać mniej. My po prostu lubimy i uważam, że do gęsiny czosnek bardzo pasuje. I papryczkę ostrą, to też jest opcjonalnie. 2 liście laurowe. Tak. Pieprz, ziele angielskie i jałowiec. Tak. I tu opala mi się na gazie. Przypaliła mi się cebulka. I wkładamy naszą przypaloną cebulę. Ona fajnie jest nieobrana, bo ona ma nam dać smak, ale też kolor. O. I na malutkim ogniu gotujemy. Ja będę gotować około 4 godzin, ale naprawdę bardzo malutki ogień. Najlepiej bez przykrycia. Im mniejszy ogień, tylko żeby tak lekko bulgotało, tym lepiej. Także widzimy się za 3-4 godziny. I widzimy się po 4 godzinach. Jeżeli będzie to troszkę dłużej, nic nie szkodzi. Gdybyście to było 5 godzin, też nic nie szkodzi. Powiem wam, że nawet im dłużej, tym nawet lepiej, bo on będzie bardziej esencjonalny. I chcę wam pokazać teraz tak. Wszystkie tutaj warzywa oczywiście ja wyciągnę. Spora nic nie będę robić. Marchewka oczywiście pójdzie ładnie do rosołu. Wyciągnę kości, a rosół jak troszkę wystygnie, przecedzę przez gęste sitko. Wtedy on będzie bardzo ładnie wyglądał. Ale mówię, do rosołu zależy jak u kogo. Można dodać troszkę pietruszki, można dodać marchewki. Oczywiście natka pietruszki obowiązkowo musi być pokrojona. Jedynie co, to żeśmy rosołu nie solili. I teraz to właśnie robimy. Ci, co tylko solą, to oczywiście solą ten rosół. Ci, co używają kostek rosołowych, wegety, kucharka, czy jakiejkolwiek innej przyprawy, to teraz sobie doprawiają. Każdy doprawia według siebie. Ja już doprawiłam. I jedynie co, to dołożę tu jeszcze taki świeżo mielony pieprz. U mnie w rosole musi być. I oczywiście ja uwielbiam rosół, kiedy jest na talerzu z odrobiną magii. Po prostu tak lubię. Także rosół już tutaj powyciągam, tak jak mówiłam, i weźmiemy się, odstawię, bo on jest gorący, także odstawię go na bok, przecedzę, a teraz zrobimy bardzo szybko kluseczki lane. Oczywiście można też zjeść go z makaronem, a my zjemy go z kluseczkami. Jutro na tym wywarze, odleję troszkę, zrobię sobie zupy pomidorowej, takiej właśnie na gęsinie. Powiem wam, że rosołem z gęsi pachnie w całym domu. Jest tak fajny i tak esencjonalny. Jeszcze chciałabym wam pokazać, nie wiem czy to będzie widać, ale myślę, że może tak. Gorący, bo mówię, dopiero go wyłączyłam. Jest, jeżeli gotujecie na bardzo wolnym ogniu,
On jest aż przezroczysty. Jest tłustawy, oczywiście na górze jest tłuszcz, no bo to była gęś, ale z gęsi tłuszcz jest zdrowym tłuszczem. Także na pewno nam nie zaszkodzi, pożądanym, a tym bardziej, jeżeli raz w roku zjemy rosół z gęsiny, na pewno nic nam się nie stanie. Także ja odstawiam, odcedzam mięso, a my się bierzemy za lane kluseczki do rosołu. No i bierzemy się za kluski lane. 2 jajka, o, całe, średnie. Bardzo łatwo. Do tego soli. O, mniej więcej na jedno jajko 2 łyżki stołowe mąki. Mąka pszenna tortowa. Raz, 2, 3 i 4. Pokażę wam, jaka ma być konsystencja. Tu mam już wodę, która mi się gotuje i woda, jak to się nazywa, posolona. I to musimy teraz wymieszać. No, jak dobrze wymieszamy, to będzie to taka konsystencja. Takiej gęstej śmietany. Jeżeli będziecie potrzebować więcej klusek, to tak mniej więcej około 2 takich z górką, takich czubatych łyżek stołowych na jedno jajko mąki. Przelewam do woreczka. Woreczek najlepiej ten strunowy albo taki do mrożenia, bo on jest grubszy. I lepiej będzie wam po prostu wycisnąć kluski. O. Tak. Przygotowana zimna woda. Łyżka cedzakowa. Wyciągnęłam woreczek i zrobimy małą, niedużą, odetniemy dziurkę. O. Bo kluski dajemy mniejsze, bo one w czasie gotowania będą nam rosły. Także urosną nam trochę. I dajemy na gotującą się wodę. W zależności od jakie sobie grube kluski zrobicie, około minuty, 2 od wypłynięcia moje będą. Dobra, tak. I jeszcze jedną zaraz porcję zrobię. Bardzo szybko, jak zabraknie makaronu, patrzcie, to jest raz, 2. Minucie, 2 daję do zimnej wody, żeby je zahartować na chwilę, żeby nam się nie posklejały później. O, tak. A tu robię dalej kluski. O. Przycedzam kluski na sitko. I słuchajcie, i proszę bardzo, porcja bardzo ładnych kluseczek do rosołu. I tak zrobię wszystkie. I w ten sposób mamy pyszny rosół z gęsiny z lanymi kluseczkami. To jak podaję, oczywiście będzie na zdjęciach. Także jak wam się przepis podobał,
to poproszę łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować kanału. To nie opuścicie, nie opuścisz żadnego fajnego przepisu. Także życzę wszystkim smacznego. Do zobaczenia. Pa, pa!